Nareszcie, kochani, mamy 2025 rok, a co za tym idzie? Ano Jaguar przestaje produkować te obrzydliwe sadzomioty i będzie produkował wyłącznie samochody elektryczne. Najmocniej pana przepraszam, aczkolwiek bohaterem filmu jest Jack, który robi obecnie brum brum, a nie sz sz. Tak więc see you later. Pa pa! Za moimi plecami znajduje się na 99% ostatni Jaguar F-Type bezdaśnik, jakiego możecie nabyć w Polsce od autoryzowanego dealera jeszcze z gwarancją. The Last Jaguar F-Type. Ależ to brzmi, normalnie jestem podekscytowany. Ale zanim o nim, to cofniemy kartki z kalendarza, a także pogadamy o strategii Reimagine, która wywróciła markę do góry łapami, obcięła jej pazury, a także stępiła kły. A cóż innego miał zrobić tata? Ależ wyszła nam piękna gra słów, co nie? Tym, którzy nie wiedzą, wyjaśniam, że właścicielem marki Jaguar jest indyjska marka Tata Motors. Pozwólcie, że będę się posiłkował danymi sprzedaży Jaguara z 2023 roku, żeby jakkolwiek zobrazować Wam sytuację. Nasz rynek pominę, gdyż nie jest jakimś tam wyznacznikiem, aczkolwiek w ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że na Porsche znalazło się 14 razy więcej nabywców niż na Jaga. Czyli tak, masz w ofercie 6 modeli, w tym 3 modne SUV-y, czyli coś, co współcześni klienci uwielbiają najbardziej. Masz jeszcze 2 staroświeckie sedany XE, a także XF, no i arcypięknego F-Type'a. Wydawać by się mogło, że jest to naprawdę bardzo konkretna oferta, a oni sprzedają ledwie 60 000 aut na całym świecie. W tym niespełna stanowi 22 000 aut bestseller F-Pace. Uważam, że jest to bardzo mocno niedocenione auto na rynku. Ja osobiście z nim się dużo bardziej polubiłem, jak chociażby z Mecenasem GLC czy też Audi Q5. Wracając do wyników, to będziemy skakać po różnych parafiach, żeby mieć jakieś punkty odniesienia. No to na bestseller F-Pace'a znalazło się 10 razy mniej nabywców niż na Volvo XC60 drugiej generacji, które jest produkowane od czasu narodzin Jezusa. Marka Porsche opędzlowała 5 razy więcej aut niż Jaguar. Mercedes-Benz osobowe sprzedał grubo ponad 2 miliony aut, BMW 2,25 miliona, a Audi 1,9. Nie oszukujmy się, wyniki Jaguara jest to skrajne ubóstwo. Musieli coś z tym zrobić, ale nie delikatnego, bo to nic by nie dało, jak to mawiał Pudzian. Potrzeba było po prostu radykalnych zmian. Reimagine moim zdaniem zasługuje na wyróżnienie, może nie na marketingowego Nobla, którego zdobył ostatnio sztab Forda, ale był globalny szum, może nie do końca pozytywny, ale był i mniemam, że dokładnie o to im chodziło. Co by nie mówić, Ford przyklejając cwałującego konia do elektrycznego SUV-a dosłownie rozbił bank. Nie było żywej istoty na tym świecie, która by o tym nie mówiła. Nakład kampanii versus jej wydźwięk, no dosłownie kapelusze lecą same z głów. Sprzedaż Mach-E wbrew opinii internetowych ekspertów była i jest tak dobra, że mniemam, że sam sztab Forda się czegoś takiego nie spodziewał. Wracając do Jaguara, obecny dyrektor generalny marki rzekł: robimy reset. Jaguar przekształca się, aby odzyskać swoją oryginalność i zainspirować nowe pokolenie. Świat w końcu zobaczy Jaguara. Słuchajcie, jak powiedzieli, tak zrobili. Usunęli dotychczasową flotę, no i zmienili to logo. Nie jest już to taka piękna, rozdziawiona paszcza, tylko jak dobrze rozumiem, są to dwie odwrócone literki J. A także zmienili napis Jaguar na taki w mojej opinii miękki, a także jałowy, a wedle projektantów jest to potężne święto modernizmu, czytaj płynne połączenie wielkich i małych liter w harmonii. Powiem Wam, że jak na przełomie 2020 i 2021 roku ówczesny dyrektor generalny marki zapowiedział, że Jack od 2025 roku przechodzi wyłącznie na BEWy, no to dałbym sobie łeb ogolić na łyso, że przesunął tą datę o kilka lat. No i co? No i byłbym teraz łysy. Nie wróżę im spektakularnego sukcesu, gdyż Jaguar udowodnił nam modelem I-Pace, że nie do końca on umie w elektryki, a także nie umie ich należycie naprawiać, a wartość z rynku wtórnego aut pozwólcie, że pozostawię
bez komentarza. Koniec tych dyrdymałów. Teraz już będzie tylko o wnuczku legendarnego E-Type'a, do którego się ślinił sam Enzo Ferrari. Przez niespełna 11 lat Jaguar wyprodukował 88 tysięcy sztuk F-Type'a, uśredniając daje nam to 8 tysięcy sztuk na rok. No i z tego co mi wiadomo, ostatnia sztuka wylądowała już w muzeum, by cieszyć przyszłe pokolenia. Skoro wywołałem do tablicy dziadka, no to szybciutko jeszcze napomknę, że jego przez 14 lat produkcji wyprodukowano 72 tysiące egzemplarzy. 2020 rok, mamy facelifting. Zmian było na tyle dużo, że nie jeden producent śmiało mógłby powiedzieć, że jest to kolejna generacja. Ja bardzo dobrze pamiętam, że na samym początku psioczyłem na ten przód. Uważam, że przedliftowy F-Type wygląda wręcz idealnie, a także ponadczasowo. Jest w mojej opinii jednocześnie dystyngowany, a także bardzo drapieżny. A ten tutaj wygląda jak nietrzeźwy zakapior z siekierą w amoku, a im dłużej mu się przyglądam, tym bardziej się w nim zakochuję. On wygląda tak cholernie drapieżnie, że nawet gdy go ujrzy najznamienitszy strażnik lewego pasa w lusterku wstecznym, wówczas bardzo grzecznie i pośpiesznie zjedzie na prawy pas, ustępując nam miejsca. Słuchajcie, chyba sobie już darujemy wszystkie zmiany wprowadzone w lifcie, chociażby takie jak smuklejsze reflektory LEDowe, nowa maska, większy grill, a także nowy przedni zderzak itd., itd. Spójrzcie tylko na ten profil. Jak nisko poprowadzona jest linia maski, jak ona jest cholernie długa, jak dobrze widać te wyloty powietrza, jak dobrze koła wypełniają okolice nadkoli, jak śliczne są sześcioramienne 20-calowe felgi, jak ładnie i dyskretnie wkomponowano logo tutaj kota. Spójrzcie, jak on nisko leży. A te uwydatnione biodra, spoglądając na nie w lusterkach bocznych, no człowiek się tylko zachwyca. A lakier British Racing Green to nie jest jakiś tam lakier. Jest to symbol brytyjskiego dziedzictwa motoryzacyjnego i elegancji, używany również przez Bentleya, Astona czy też Miniacza. 4 litery, ależ tu jest czystość proporcji. Sex appeal, aż kipi. Z wyjątkiem tejże tutaj doklejonej kamery cofania. Zobaczcie, jak to robią inni producenci. Głowią się i troją, gdzie by te kamery schować. Chociażby Mercedes chowa je w tych logówkach wysuwanych, a Brytyjczycy co? Stwierdzili, dokleimy ją tutaj i zajebiście. O tych biodrach już więcej nie wspominam, bo nie chcę być monotematyczny. Spójrzcie za to, jak eleganckie są te smukłe reflektory, jak dobrze one współgrają z tymi przednimi, jak dobrze wygląda ta centralna armata, która jest znakiem charakterystycznym właśnie wersji z 2-litrowym motorem. Napis Jaguar, a także logo na wysuwanym spoilerze, który jest bardzo dobrze widoczny w lusterku wstecznym, jest jak dobrze skrojona bielizna. Czy zajrzymy do bagażnika? Jasne, że tak. Spójrzcie, jaka wita nas tutaj listwa, bardzo podobna do tych progowych, aby nie mieć absolutnie żadnej wątpliwości, z jakim autem mamy do czynienia. Co do bagażnika, mierzy imponujące 130 litrów. Bez problemu zapakujemy się tutaj na weekend we dwoje. Wejdzie tutaj luzem po parze trampek, wejdzie jakiś jeszcze t-shirt, a także kalesony na zmianę. Tutaj mamy wlew płynu do spryskiwaczy. Tak się, szanowni państwo, walczy o idealne rozłożenie masy. Tutaj z kolei mamy rączkę do awaryjnego otwierania bagażnika od wewnątrz. Bardzo przydatna rzecz, pod warunkiem, że się do niego zmieścimy. Uwielbiam to, w jaki sposób otwiera się tutaj maska, jak również fakt, że lądowały tutaj 3 jednostki, aczkolwiek to budzi dość burzliwe dyskusje, bo puryści zarzucają mu, że to nie przystoi, żeby w tak dobrze wyglądającym kocie wylądował 2-litrowy motor, aczkolwiek ja go będę bronił, bo idzie za nim szereg argumentów, no ale o tym później. Wracamy do gamy jednostek napędowych. W zależności od rynku do wyboru mieliśmy 2-litrowe turbo 300-konne zaprzężone z napędem wyłącznie na tylną oś, dokładnie tak jak tutaj, 3-litrowe V6 z kompresorem 380-konne RWD i AWD, a także 5-litrówkę V8 z kompresorem 450-konną, również z napędem RWD i AWD. I koronne 5-litrowe V8 z kompresorem, które wypluwało imponujące 575 koni. Tutaj mieliśmy w tym wariancie tylko napęd na wszystkie koła. Pragnę nadmienić, że wszystkie jednostki parowano z niezawodnym automatem ZF 8 HP, z którego korzysta tak naprawdę wielu producentów. No i jeszcze podkreślić warto, że 3-litrowa V6 była oferowana wyłącznie w USA, a także w Chinach.
Zapraszam serdecznie na pokład. Spójrzcie proszę, jakie mamy piękne wysuwane klamki, aby nie zaburzać czystości nadwozia. Kabina przyjemnie otula kierowcę, jak i pasażera. Znajdziemy tutaj jakościowe skóry, piękne przeszycia, metale, jak również tandetne, twarde plastiki, chociażby tutaj na klamkach, ale jakoś w tym przypadku kompletnie mi to nie przeszkadza. Tak samo nie rusza mnie fakt, że Brytyjczycy nie nadążają za najnowszymi nowinkami technologicznymi, za którymi nadążają wyłącznie producenci z największymi budżetami. Tablet mógłby być lepszy, płynniej działający, z bezprzewodowym Apple CarPlay. No proszę Was, wolę mieć go tutaj, pięknie wkomponowanego w deskę rozdzielczą, a nie przyklejonego go tandetnie tutaj, tak jak robią to wszyscy producenci, a kabelek do smartfona jakoś przeżyje. Co więcej, powiem Wam, że nie ma tutaj niektórych systemów wspomagania, w cudzysłowie, w prowadzeniu, przynajmniej te, które są, nie irytują. Fotele nie tylko przepysznie wyglądają, ale są przy tym jednocześnie bardzo komfortowe, należycie trzymają nasze ciało w cuglach, no i oczywiście są ogrzewane, a także wentylowane. Zobaczcie, pod ręką mamy wszystko, co trzeba, logicznie pogrupowane. Mamy 3 pokrętła od ustawień klimatyzacji, a także od foteli. Poniżej mamy klawisze do dalszych ustawień klimatyzacji, a także światła awaryjne, start and stop, zapalara, selektor do wyborów trybu jazdy. Tutaj mamy od audio. Pragnę nadmienić, że Meridian gra bardzo dobrze i czysto. Tutaj mamy wyłączenie kontroli trakcji, aktywny wydech, który jest w każdej wersji napędowej. Tutaj mamy zarazę XXI wieku. Ponoć w tej wersji napędowej obniża zużycie paliwa o 5%, a tutaj mamy wysuwany, a także chowany tylny spoiler. Wysuwane nawiewy są tak rozczulająco bezsensowne, zarazem genialne i wspaniałe, że aż braknie mi słów. To co? Posłuchamy, jak już miał te 2 litry. Bez cienia wątpliwości nie jest to dźwięk, który przenosi góry, aczkolwiek jest całkiem przyjemny, nie brzmi jak nastolatek w trakcie mutacji głosu. Moim zdaniem najatrakcyjniej brzmi pod pełnym obciążeniem, fajnie słychać świst turbo, a jak jeździmy w trybie manualnym, to podczas redukcji coś tam z wydechu nawet strzela. Producent obiecuje setkę w 5,7 sekundy, no i zaraz to sprawdzimy. Jak zwykle, jak najgorsi amatorzy bez raceboxa, będziemy się posiłkować wskazaniami z tych pięknych cyfrowych zegarów, a także ze stopera w telefonie. Sprawdźmy teraz elastyczność silnika. Takie porządkowe 80 do zł 20. Symulacja wyprzedzania ciężarówki lub, jak kto woli, symulacja wyprzedzania statystycznego kierowcy Toyoty, który, jak dobrze wiadomo, jedzie zawsze poniżej dopuszczalnych ograniczeń prędkości. A teraz tryb Dynamic i skrzynia w ustawieniach Sport. Rura. Przerobiłem już wszystkie wersje napędowe F-Type'a, z wyjątkiem tego 3-litrowego, i powiem Wam, że ten wóz w podstawie bardzo, ale to bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Wszystkie wersje były rozwijane indywidualnie i to serio czuć. Ta wersja prowadzi się tak precyzyjnie i tak pewnie, że nie starczy mi czasu, ani też jaj, aby spróbować wykorzystać pełny potencjał możliwości tego auta. Owszem, same przyspieszenia nie jeżą włosów na piętach, ani też dźwięk, ale to, jaką robotę odjaniepawlają tutaj elementy podwozia, to po prostu nie sposób ich nie docenić. Ustawiono to naprawdę z wielkim polotem. Zawieszenie jest w punkt twarde, jest bezpośredni układ kierowniczy, jest dobry układ hamulcowy. Przypominam, że ta wersja waży o 200 kg mniej od tej koronnej, jest bardzo przewidywalna, z ogromnymi pokładami przyczepności. Czy możemy zainicjować kontrolowane poślizgi bez żadnego problemu? Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, uważam, że ta wersja podstawowa jest taka
odpowiedzialna i rozsądna i ja to jak najbardziej kupuję. Uwielbiam topowego zakapiora z V8, ale tego również. Są to dwa zupełnie inne auta, z tym, że oba są tak samo piękne, a jeden kosztuje worek pieniędzy, a drugi 2. Wiem, że to trochę nie przystoi wspominać o takiej trywialnej kwestii jak spalanie w drogim fankarze, aczkolwiek wspomnę, gdyż w trasie nie jest to żadnym problemem zobaczyć tutaj na blacie spalanie rzędu 8 litrów, a jak się postaramy, to nawet może i 7 litrów, aczkolwiek w cyklu mieszanym spodziewałbym się wyników rzędu 11-12 litrów. Wiecie co? Mimo że auto stoi obok, dopadł mnie już taki nostalgiczny nastrój, najnormalniej w świecie już za nim tęsknię. Nie chciałbym brzmieć jak pewien znany jegomość, ale po prostu inaczej się nie da. Takich aut już nie robią, a konkretnie to Jaguar już takich aut nie robi. Zaraz ktoś powie, o, co to za F-Type, że nie ma ryczącego V8 pod maską. No i po części się z nim zgodzę, ale dam sobie wąsy obciąć, że nikt nie wysiądzie z tego auta i powie chujowy. Jest lekki, zwinny i intuicyjny, daje czystą i odpowiedzialną radość z jazdy. W dodatku jest tak samo piękny jak koronna wersja napędowa, tak samo ocieka stylem, a także seksapilem i tak samo każda jazda bez dachu jest absolutnym świętem. Jak wspominałem, egzemplarz z filmu pochodzi od zaprzyjaźnionego dealera, jest dostępny od ręki, jest jeszcze z gwarancją, jest z pełną historią i link do ogłoszenia znajdziecie w opisie. Nie róbcie scen, tylko se go po prostu kupcie, bo to jest wstyd, żeby stał u dealera na placu, a nie w waszym garażu. Sayonara!